Czy konie gotowe? Ale rzeczywiście, poszły konie po betonie. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj poważniejsze miny, bo i tematy będą w tym Q&A poważniejsze. Na początek, jak zwykle, witamy Was ze studia na Konstruktorskiej 5 w Warszawie, czyli z siedziby Toyoty, a witają Was Maciej Kilim I Robert Mularczyk. oraz inżynier Marcin Dziełak, który tu nieco z boku schowany, ale w niektórych ujęciach go będzie widać. Postać kluczowa w dzisiejszym odcinku. Odniesiemy się do wszystkich tematów, jakimi zarzucił nas pan Zbyszek A., który jest użytkownikiem, bardzo świeżym użytkownikiem naszego elektrycznego bateryjnego auta BZ4X. Pojeździł nim trochę i zadał nam mnóstwo dość dogłębnych pytań związanych już trochę z eksploatacją tego samochodu, bo sam zaczął nim jeździć i postaramy się mniej więcej do tego odnieść dzisiaj i podać wszelkie możliwe aspekty, wyjaśnić tej Dokładnie sytuacji. tak. A przy tej okazji chcieliśmy bardzo podziękować panu Zbyszkowi, bo nakłonił nas do przygotowania tego Q&A. Bardzo dziękujemy. I wydaje nam się, że jakbyśmy się dobrze jeszcze sprężyli, to jeszcze jeden Q&A mógłby taki powstać, ale też nie chcemy innych widzów zamęczać tą tematyką nieco jednostronną, bo przygotowaną przez jedną osobę. Ale dzisiaj słowo się rzekło, lecimy z tematami. Czyli w 100% samochody elektryczne. To zaczynamy. Najpierw zasięg. Pan Zbyszek, nie będziemy wszystkiego cytować, żeby Was nie zanudzać, generalnie wspomniał, że zdaje sobie sprawę, że zasięg elektrycznego auta zależy od wielu czynników, temperatura, prędkość i tak dalej. Pan Zbyszek znalazł w danych technicznych dla wersji AWD, czyli z napędem 4 kół, wartość zasięgu określaną jako do 470 km. I poprosił nas o rzetelną informację, w jakich warunkach może uzyskać taki zasięg, bo przy baterii u niego naładowanej nawet do 100% na wyświetlaczu pokazywał się zasięg dużo poniżej 300 km. Przy wyłączonej wentylacji i ogrzewaniu była to temperatura rzędu 8-10 stopni. Więc tak, temat zdecydowanie złożony, jeżeli chodzi o zasięg, bo tak w ogóle, no wszyscy do tej pory byliśmy, albo my wciąż jesteśmy użytkownikami samochodów konwencjonalnych bądź hybrydowych. Roberto, pozwól, że najpierw zapytam Ciebie, jaki zasięg jest w Twoim samochodzie? W moim samochodzie? No to też nie jest takie jednoznaczne. To zależy od faktu, jak jeżdżę tym samochodem, jaką mamy temperaturę na zewnątrz. Czyli podsumuję, nie masz pojęcia. Nie mam pojęcia, przyznaję. To jest najważniejsze. Tak, generalnie nie zwracamy uwagi aż tak na zasięg w samochodach konwencjonalnych, tak? Tym bardziej, czy on się bardzo zmienia w zimę? Jaki powinien być według WLTP? To są tematy, na które użytkownicy samochodów konwencjonalnych bądź hybrydowych zwracają nieco mniej. Natomiast jeżeli chodzi o auto elektryczne, no zdecydowanie jest to temat numer jeden, który no, z oczywistych względów jest oczkiem w głowie każdego użytkownika samochodu albo przyszłego użytkownika samochodu elektrycznego. I tu na kilka rzeczy trzeba mieć świadomość. Po pierwsze, w ogóle jak spojrzymy na samochód nasz BZ4X i jego zasięg. Jaki on jest? Po pierwsze, to zależy, nawet w wartościach podawanych przez producenta, bardzo zależy od wersji, bo tak, wersja podstawowa to jest do 512 km zasięgu nawet, natomiast wersja ta topowa 4x4 to jest do 416 bodajże, o ile pamiętam. Czyli już widzimy różnica aż 100 km zasięgu, 20%, przy tym samym samochodzie, więc bardzo ważne jest, którą wartość bierzemy pod uwagę. Dlaczego? No, po pierwsze dlatego, że samochód elektryczny, przez to, że sam w sobie ma bardzo małe straty, silnik elektryczny, tak? W związku z tym on jest bardzo wrażliwy na wzrost masy, wzrost oporów ruchów wszelakich, no a tutaj w przypadku samochodów tych podstawowych i tych najdroższych mamy napęd na 4 koła, szersze opony, większe koła, które są dużo cięższe, stawiające większy opór, masa auta wynikająca z różnego wyposażenia samochodu, tak? I to powoduje, że już różnica może być nawet 100 km na zasięgu versus to, co możemy oczekiwać. Czyli porządkując, podstawowy samochód, nazwijmy to Golas, nie za ciężki, z napędem wyłącznie na jedną oś, będzie miał dużo większy zasięg niż ten sam samochód wyposażony maksymalnie z napędem 4 kół na dużych kołach. Więc bardzo prosimy precyzyjnie zwracać uwagę na to, jakie auto wybieramy. Bo tak w ogóle lubię odnosić się do aut konwencjonalnych bądź hybrydowych. W przypadku na przykład RAV-a hybrydowego różnica między wersją topową a podstawową to jest 0,3 litra. Czyli w zasadzie to jest tak około 5%. Rzecz praktycznie niezauważalna. Kupując auto nigdy nie myślimy o tym, czy zużycie paliwa jest dla tej wersji, czy dla tej. No różnice są bardzo małe. W przypadku aut elektrycznych wręcz przeciwnie, więc to jest pierwsza rzecz. Maćku, zresztą trzeba przyznać, że
my i tak widząc te dane katalogowe, na przykład dla naszych konwencjonalnych aut, i tak wiemy, że one są według pewnej normy mierzone, a my na co dzień stykamy się z różnymi warunkami i różnymi sytuacjami. No i brawo, bardzo dobrze, że poruszyłeś temat normy, bo warto powiedzieć, przy jakich wartościach, w jakich sytuacjach to zostało zmierzone, że samochód ma 512, 470, 416, w zależności od wersji. Tak zwana norma WLTP. I tutaj trzeba pamiętać o kilku aspektach. Pierwszy, wydaje się być dla mnie najważniejszy, temperatura zewnętrzna. Samochody elektryczne są bardzo wrażliwe na temperaturę zewnętrzną. Norma WLTP mierzy przy 23 stopniach Celsjusza. A więc wydaje się idealna temperatura, jeżeli chodzi o auto elektryczne. Wtedy one po prostu mają największy zasięg przy tej temperaturze. Druga rzecz, sposób pomiaru. No, mierzymy to oczywiście w laboratorium, na rolkach, to nie jest podczas jazdy, tak? W związku z tym i opór powietrza ma mniejszy wpływ i tak dalej. W związku z tym tutaj też to są ważne elementy, które w zasadzie w życiu codziennym nie zawsze udaje się osiągnąć. No i najważniejszy element, już mówię, co każdy najważniejszy, ale jest ich tyle i każdy jest ważny, to układ klimatyzacji, układ ogrzewania. Podczas badań WLTP, normy WLTP, wszystko jest wyłączone. Tak? Jak duży ma to wpływ, to pewnie w dalszym ciągu będziemy jeszcze o tym rozmawiać, bo wiem, że tutaj ten temat też się pojawia, ale pamiętajmy o tym, że to są takie warunki optymalne, idealne dla samochodu elektrycznego, aby osiągnął on maksymalny zasięg. W związku z tym w życiu tym codziennym, w zależności jaka jest temperatura, jak jeździmy, z jaką prędkością, jaki w ogóle mamy samochód, z jaką masą, to wszystko ma gigantyczny wpływ na zasięg. No właśnie, jak już mówimy o zasięgach, zużyciu, to pojawia się też kwestia przez pana Zbyszka poruszona, że ogólnie zużycie w początkowych warunkach, czyli tych 80 stopni Celsjusza, to mimo starań ciężko panu Zbyszkowi było uzyskać niższe niż 20 kWh na 100 km. Obecnie przy niższych temperaturach to jest raczej 25-30 kWh na 100 km. To jest też ciekawa rzecz, bo wiem, że ty jeździłeś nie tylko BZ-em naszym, ale jak porządny inżynier wdałeś się w porównanie z innymi modelami elektrycznymi dostępnymi na rynku. Tak, a jak wiesz, na co dzień jeżdżę moim ukochanym RAV-em plug-in. I jeżdżę głównie na silniku elektrycznym, w związku z tym też mam bardzo dobre porównanie, dobre doświadczenia i w zasadzie mogę potwierdzić to, co tutaj mówi pan Zbyszek, więc tak. Czyli taka jest prawda. Tak, taka jest prawda. W okresie letnim samochód mój, który jest, no można powiedzieć, że jeżeli eksploatuję go na silniku elektrycznym tylko, to jest to auto elektryczne, około 17 kWh, zresztą o tym rozmawialiśmy już w Q&A, takie mam zużycie. Przy temperaturze, tak jak mamy w tej chwili, około zera, ona wzrosła do 22. Wystarczy, że ona jest -5, bo chyba takie były najniższe w tym roku do tej pory, to już jest 25 kWh na 100 km, a więc tu widzimy, jak bardzo ona rośnie wraz z temperaturą. No ja muszę ci o to zawadzić, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo ty miałeś odniesienie też do mierzonych w tych samych praktycznie warunkach, bo jeździcie chyba w konwojach, innych samochodów elektrycznych. To nie jest tak, że akurat w Toyocie tak jest. To jest generalnie cecha samochodów elektrycznych. Zawsze jest tak, że w okresie zimowym i tutaj pamiętajmy, że mówiąc okres letni, mam na myśli normę WLTP, bo ona w zasadzie w warunkach letnich jest mierzona i różnice do sezonu zimowego to jest aż 55%. W przypadku samochodu hybrydowego czy konwencjonalnego te różnice są znowu 10%, bardzo, bardzo nieduże. Tutaj 55%, więc ten zasięg dramatycznie nam spada. Trzeba o tym pamiętać. I teraz, na co tak naprawdę, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten zasięg spada aż tak bardzo w okresie zimowym? I tak, numer 1 powodów to jest ogrzewanie. To jest ogrzewanie, które potrafi zużyć do 25, nawet 30% całej baterii na ogrzanie wnętrza samochodu. Ale to nie wszystko. Pamiętajmy o tym, że wszelkiego rodzaju odbiorniki, radio, czy podłączony telefon, czy oświetlenie, czy wycieraczki, to wszystko konsumuje baterię. W naszych testach, te samochody różne, którymi testowaliśmy, około 10% to było zużycie energii tylko na odbiorniki elektryczne. Coś, co w ogóle o tym nie myślimy, jeżdżąc samochodem innym, konwencjonalnym czy hybrydowym, tak? To jest kwestia w zasadzie pomijalna, a tu 10% zasięg spada tylko przez to. I kolejny element, też bardzo istotny, bateria. W okresie zimowym też bateria, jej
jej pojemność spada, tak? Czyli akurat w tych naszych testach pojemność spada to jedno, dwa, zużywamy energię na podgrzanie tej energii. W okresie letnim będziemy zużywać też na chłodzenie, to temperatura nie tylko ujemna, ale też i mocno dodatnia wpływa na ten zasięg, natomiast tutaj podczas testów przy około zera na zewnątrz to było prawie 10, o ile dobrze pamiętam, 10% całej energii zostało zużyte właśnie w tym celu. W związku z tym de facto na poruszanie się samochodu, na to, co wydawać by się mogło, że zużywamy energię, to było około 50%, 55% całej energii akumulatora tylko, albo aż, zależy jak to spojrzeć, na jazdę. W związku z tym na zasięg. Jasne. Tak? Czyli de facto no, tak to jest, trzeba być tego świadomym. A przy okazji, jak już wszedłeś w temat baterii, bo to jest też temat gdzieś tam przez pana Zbyszka zawadzany, nawet on stawia taką tezę, że biorąc nawet katalogowe zużycie pod uwagę, przy pojemności baterii 71,4 kW, bo ona taką ma pojemność, Tak. Nie widzi pan Zbyszek możliwości osiągnięcia podawanych przez Toyotę zasięgów. No i to też warto chwilę chyba o tej pojemności baterii porozmawiać. Tak, bo zasięg to jest kombinacja tak naprawdę dwóch czynników. Wielkości baterii, ale to już zaraz to też nie jest takie oczywiste, to jest 71,4, pozwól, że za chwilę się do tego odniosę. No i oczywiście zużycia. O zużyciu energii już trochę powiedzieliśmy, ono zależy od mnóstwa czynników, o których rozmawiałem. Teraz pojemność baterii. Na pozór rzecz oczywista, 71,4. Ale tak naprawdę samochód elektryczny nigdy nie korzysta z całej pojemności baterii do jazdy. Jest pewna taka część baterii, która jest tak naprawdę, jak to nazwać, taki margines, z którego taki auto... bufor w pewnym sensie. Taki bufor, tak. Część niewykorzystywana, mówiąc Część niewykorzystywana. Dlaczego to jest? Skąd to się bierze? No, pamiętajmy o tym, że bateria litowo-jonowa ma pewne takie cechy. Po pierwsze, ona nigdy nie może być naładowana do pełna. Naładowanie baterii do pełna wiąże się z jej uszkodzeniem i pewną degradacją od razu, tak? Tylko żeby było jasne, też wytłumaczmy, możemy ją potem po części to uszkodzenie naprawić w odpowiedni sposób rozładowując? No nie do końca, Robercie. Dobra. No nie do końca, Robercie. Pilnujemy tego, żeby bateria nie była naładowana do 100%. Nigdy. Nigdy. Czyli wtedy już nic byśmy nie poradzili. Przy czym tak? niezależnie, czy to jest samochód elektryczny, czy to jest komputer, czy to jest telefon, nie ładujemy jej do 100%, bo wtedy Czyli po prostu uszkodzimy. producent, pokazując nam 100% na wyświetlaczu naładowanej baterii, to nie jest 100% To nie realne jest 100%. tej pojemności. Dokładnie tak. I w drugą stronę, my jej nie powinniśmy rozładować do zera, bo to znowu spowoduje uszkodzenie. Czyli tak naprawdę, tyle razy o tym mówiliśmy, samochody hybrydowe, które sprzedajemy od 25 lat, one pracują w zakresie baterii 20 do 80%. Optymalnej pojemności, optymalnym zakresie naładowania baterii, tak? Nigdy nie są rozładowywane i nigdy nie są przeładowywane. W samochodzie elektrycznym jest dokładnie tak samo. Więc musi być ten margines od góry, tak, żebyśmy nie przeładowali baterii. Zauważ, i tutaj wielkość tego marginesu jest różna w zależności od producenta. To też jest ważne, tak? My doświadczenie mamy bardzo duże, jeżeli chodzi o pracę z bateriami, z hybrydami. W związku z tym wiemy, margines, prawda? Tak, ten margines został ustawiony na około 9-10% z tego, co pamiętam. Druga rzecz, ponieważ życie baterii, no generalnie wiele razy pewnie dzisiaj będziemy odnosić się do baterii, bo to jest zdecydowanie najdroższy element w całym samochodzie i ją trzeba chronić. No przecież mamy ten program gwarancyjny, tak. który uwzględnia do 10 lat gwarancji albo do 1 miliona przebiegu i gwarantujemy, że bateria nie straci więcej niż 30% swojej pierwotnej pojemności. Tak, warto powiedzieć, że jest to pod tym względem najlepszy program gwarancyjny na rynku, który wynika właśnie z umiejętności zarządzania energią. Tak? Kolejna rzecz, mówiliśmy o tych marginesach, buforach, jak to powiedziałeś. Jest jeszcze zero wskazania na komputerze. Tak? Załóżmy, że komputer wskazuje nam już zero, czyli czy to znaczy, że natychmiast muszę zjechać na pobocze, bo samochód stanie? No właśnie, bo ty jechałeś chyba autem tak, żeby doprowadzić jednak w tym bezecie do wyczerpania totalnego, żeby on się nam wyłączył. Tak? Więc pamiętajmy o tym, że samochód nasz elektryczny, bo też każdy producent podchodzi do tego trochę inaczej. Nasz samochód, kiedy wskaźnik na komputerze pokazuje nam zero zasięgu, oznacza, że ma około 10% baterii jeszcze. Tak? Czyli
40 nawet kilometrów mogę przejechać na zerze zasięgu. I znowu, z czego to wynika? Ustawiony. A no tak, z czego to wynika? Dwa aspekty. To, o czym mówiłem, bateria, żeby no znowu nie rozładowywać jej za bardzo. 20% to jest ten optimum, żeby nie schodzić poniżej, czyli niejako skłonić klienta, żeby wcześniej ładował akumulator, wydłużając jego trwałość. A druga rzecz, no to jednak taki święty spokój, komfort użytkownika, tak? Czyli w momencie, kiedy mam zero, to nie jest tak, że samochód nagle mi się zatrzyma, tylko mam jeszcze ten czas, dystans na przyjechanie, dojechanie do stacji ładowania, a to zwłaszcza u nas po ostatnich testach wiemy, że bywa naprawdę różnie. I tu warte podkreślenia, powiedziałem około 10% w przypadku naszego auta, w przypadku konkurentów to jest około 2%, tak? Czyli to jest inne podejście do baterii, czy lepsze, czy gorsze. No, do zarządzania tą pojemnością baterii. Pamiętajmy, prawda? że chodzi tu głównie o to, żeby bateria jak najdłużej zachowała swoją trwałość, tak? Czyli nie tylko po tych 5 latach, ale tak jak gwarancja mówi, po 10 latach i nawet milionie kilometrów była nie mniejsza niż 70%. Tak jest. Jeszcze wróćmy do tematu ogrzewania, bo o tym wspomniałeś. Pan Zbyszek jest, no nie użyję to słowa nawet, czuje się rozżalony, że jest tutaj pompa ciepła, a mimo to ogrzewanie mocno zmniejsza, uruchomienie go mocno zmniejsza ten zasięg na wyświetlaczu. To prawda. I tu kilka kwestii. Pompa ciepła to jest pierwszy temat. Tak, pompa ciepła jest w standardzie i to zdecydowanie poprawia efektywność ogrzewania. To taki przejęta rzecz z hybryd. Uwaga, tak, znaczy z hybryd, powiedzmy w rafie plug-in, tak, pompa ciepła tak, ale w innych hybrydach oczywiście bardziej jest tam konwencjonalne ogrzewanie. Natomiast pompa ciepła ona działa bardzo efektywnie, ale w pewnym zakresie temperatur. Przy niższych temperaturach wydajność jej jest niewystarczająca i wtedy zaczynają działać klasyczne elektryczne grzałki, które zużywają energii. To trochę wygląda tak jak z pompami ciepła w domu, że one też potrzebują grzałki, jeżeli temperatura na zewnątrz spada. No, dokładnie tak, to jest to samo urządzenie. I powiedziałeś na wyświetlaczu. Tak. Bo to też, tak, bardzo dziękuję za to właśnie w ten sposób sformułowane pytanie, no bo wyświetlacz, a rzeczywistość. I tutaj po tych doświadczeniach wielodniowych jazdy różnymi samochodami, testowania, także i koledzy. Tam jeszcze jakieś urządzenia podpięte nawet zewnętrznie? Oczywiście, że tak. Więc takie pierwsze wrażenie, które mam. Możesz podejść do tego w dwojaki sposób. Możesz, włączając ogrzewanie, samochód może ci zasugerować, że zasięg będzie niższy, bo de facto on będzie o 20, 25, nawet 30% przy dużych mrozach i samochód może ci to zasygnalizować. Tak się dzieje w przypadku BZ4X, on naprawdę natychmiast spada, natychmiast pokazuje, że wpływ na zasięg jest istotny, jest duży i to jest w dodatku bardzo bliskie rzeczywistości w testach. Natomiast niektórzy producenci podchodzą do tego w ten sposób, że ten zasięg się nie zmienia po włączeniu ogrzewania. Czy to oznacza, że zasięg jest dużo większy, jeżeli porównujesz? No, na wyświetlaczu, nie zmienisz. No. Na wyświetlaczu tak, ale w praktyce oczywiście on spada dużo bardziej i na koniec testu oczywiście to jest podobne, natomiast, bo jeżeli jest podobne zużycie energii, to nie ma powodu, żeby zasięg też inaczej się zmieniał. Natomiast pamiętajmy, że wyświetlacz potrafi przekłamywać, zresztą tak jak w przypadku zużycia paliwa. Też algorytmu, który jest tam zapisany, prawda? Ano właśnie, jedne algorytmy zbudowane są tak, że pokazują nieco bardziej precyzyjne, inne nieco mniej. Czyli może być bardziej optymistyczna wersja albo bardziej pesymistyczna, ale fizycznie wygląda to tak, że te warunki i sposób użytkowania wpływają, że i tak będziemy ten zasięg tracić przy ogrzewaniu środka. Dokładnie tak. I jak mówiłem, to jest w zależności od temperatury, może być nawet 20, 25, 30% całej pojemności baterii. I tutaj mówiąc o zużyciu energii jeszcze, tak, bo to i wyświetlaczu, bo to też mi nasuwa jedną taką myśl, że znowu prawdziwe zużycie energii to nie jest to zużycie, które pokazuje nam wyświetlacz. I teraz prawdziwe zużycie energii, też tak jak w samochodzie konwencjonalnym, tak? Patrzymy, że zużycie jest, nie wiem, 5 litrów, a potem co robimy? Co powinniśmy robić, żeby się zatankować do pełna i przeliczyć i się okaże, że to nie 5, tylko 5,5 albo 4,9, różnie. Każdy producent różnie do tego podchodzi, natomiast w przypadku elektrycznych samochodów jest dokładnie tak samo. I znowu w przypadku naszego auta, które różnych testów robiliśmy przy różnych kierowcach, zużycie wskazywane na wyświetlaczu versus to, co zatankowaliśmy jako prąd na stacji ładowania było bardzo bliskie. Różnica była nie większa niż 1 kW. I to, Maćku, warto jeszcze podkreślić, że BZ4X, ta
to pokazywane zużycie energii uwzględnia również straty energii, które ponosimy podczas ładowania baterii. A no właśnie, dokładnie tak, bo często o tym też zapominamy, że za to płacimy, tak? W momencie ładowania, na stacji ładowania samochodów elektrycznych, to jest też zużycie energii. Nasz samochód pokazuje to dość precyzyjnie i tu znowu różnice między autami są bardzo, bardzo różne. I znowu producenci podchodzą do tego różnie. Nawet 10-15% rozbieżności może być. Także, szanowni Państwo, jeżeli tankujecie swoje auto prądem, ładujecie, tak, muszę się przestawić, pamiętamy o tym, że to wtedy mamy prawdziwe zużycie energii, a nie to, co pokazuje nam wyświetlacz. Jest taki przycisk w BZ4X przy klimatyzacji wprowadzający tylko w klimatyzację w tryb Eco. I to chyba jest fajna sprawa. A no właśnie, o ile w zwykłym samochodzie mamy tryb Eco, który zmienia tryb jazdy, troszkę inne zachowanie auta. Oczywiście w samochodzie elektrycznym naszym też taki przycisk jest, natomiast jest jeszcze drugi guzik Eco, który warunkuje inną pracę układu klimatyzacji. I to jest bardzo ważna rzecz, bo tak, w ogóle jak spojrzymy na system ogrzewania, w jaki sposób on działa w naszym samochodzie, tak? A może versus konwencjonalne auto, znowu zacznę. Jeżeli ustawiam w swoim samochodzie hybrydowym temperaturę 22 stopnie, jest na zewnątrz 0, więc wiadomo, że zanim ta temperatura 22 stopnie pojawi się w aucie, no to minie dużo czasu. No bo musimy nagrzać silnik, żeby silnik oddał ciepło i to ciepło trafi do nas przez nagrzewnicę i system i mamy ciepło w środku, tak? Dokładnie tak. Natomiast w samochodzie elektrycznym tego problemu w ogóle nie mamy. Tak naprawdę włączając czy pompę ciepła, czy w skrajnej sytuacji tej zimniejszej grzałkę elektryczną, natychmiast możemy uzyskać temperaturę taką, jaką żądamy, tak? Czyli pamiętamy o tym, że samochód taki zachowuje się inaczej. To znaczy, w pierwszej fazie bardzo mocno grzeje. Temperatura, która wydobywa się z elementów klimatyzacji. 22 stopnie, to pewnie z 25 musi być dmuchany. A nawet przy 22 mierzyliśmy to nawet 28, powiem Ci. I dlaczego tak jest? No, po pierwsze pamiętajmy, że musisz ogrzeć szybę, bardzo szybko odmrozić cały samochód, tak? No i wnętrze nagrzać, dając taki komfort użytkownikowi. W związku z tym oczywiście to kosztuje, tak? To jest większe zużycie energii i tu możemy zachować się w dwojaki sposób. Po pierwsze, możemy zmniejszyć tą temperaturę. Chcesz mieć 22, na początku ustaw 19, tak? A potem można sobie troszkę zwiększyć, bo oczywiście też ta krzywa ogrzewania jest trochę inna, on potem zmniejsza siłę grzania auto elektryczne, w związku z tym to inaczej się zachowuje. A opcja numer 2, którą... To jest ten sławetny przycisk Eco. To jest preferowany przeze mnie, przycisk Eco. Co powoduje przycisk Eco? Po pierwsze, zmienia krzywą grzania, tak? Czyli on ogrzewa zdecydowanie mniej, czyli dłużej dochodzi do temperatury tej zadanej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ponieważ komfort użytkownika też jest bardzo istotny, w związku z tym włącza nam z pełnym grzaniem fotele, kierownicę, tak, po to, żeby użytkownik auta nie odczuwał dyskomfortu podczas eksploatacji samochodu. I potem dość szybko wyłącza chyba to podgrzewanie. Ono stopniowo spada, tak, a potem nawet jest wyłączane w sytuacji, kiedy już temperatura zadana w aucie jest na odpowiednim poziomie, czyli rekomendujemy, żeby używać tryb Eco do ogrzewania, tak, do ogrzewania, bo wtedy można ograniczyć te różnice w zużyciu energii, które my uzyskiwaliśmy. To były zazwyczaj na poziomie 3 kWh na 100 km, czyli bardzo dużo, tak? Versus, tu mówimy o przy tej czyli naszych testach... 23 moglibyśmy mieć 20 albo dokładnie 25, tak. 22. No jest to, dokładnie jest to tak, dokładnie tak. Także warto, jeżeli chcemy wydłużyć zasięg naszego auta, używajmy trybu Eco. No dobrze, i dochodzimy jeszcze do tego tematu jakby trzeciego elementu, który pan Zbyszek poruszył, dotyczącego całego wykorzystywania samochodów bateryjnych elektrycznych, czyli ładowania, prędkości ładowania, typu ładowarek. Ile tak naprawdę, jak szybko ładuje się ten samochód przez ładowarkę wewnętrzną, mając podpiętą ładowarkę zewnętrzną, taką czy inną. No to skomplikowana rzecz. Bardzo złożony temat, bo tak, gdybyś mnie zapytał, z jaką prędkością ładuje się samochód BZ4X, to bym powiedział, to zależy. I tam czynników jest tak wiele, że mam nadzieję, że zdążymy. Pierwsze, wszystko zależy od rodzaju ładowarki. Czy to jest ładowarka prądu zmiennego, czy prądu stałego.
Oczywiście ładowarki prądu zmiennego to są te, które ładują z mniejszym prądem, zdecydowanie i one o tyle są dobre, że taka ładowarka bardzo szybko osiąga maksymalny prąd, jaki może ładować baterię i utrzymuje ją praktycznie na maksymalnym stałym poziomie. I to jest bardzo duża zaleta. No, wada jest taka, że moc tego ładowania jest stosunkowo niewielka. I to tak, takie standardowe słupki, które mamy przy drodze, to są 3,5 kW, 6,6, tak. Maksymalne ładowarki prądu zmiennego 22 kW. Najczęściej te wallboxy, które mamy w domach, to są właśnie 6,6 albo 11 maksymalnie, tak. I to są te, z których korzystamy najczęściej i też powinniśmy korzystać najczęściej, ale do tego odniosę się później. To znowu w funkcji utrzymania żywotności tej baterii, prawda? A no właśnie. Natomiast ładowarka prądu stałego, tak zwane DC. No właśnie, tutaj superchargery, tak, różnie to nazywamy. Tak. Bo pan Zbyszek podaje, że na ładowarce właśnie takiej DC, czyli z prądem stałym, przykładowo na takiej ładowarce 150 kW, prędkość maksymalną prądu, jaką uzyskał prąd płynącą do auta, było 66 kW, czyli raptem 44% tej maksymalnej obiecywanej na ładowarce. BZ wtedy miał baterię naładowaną w 40%. I tak naprawdę pan Zbyszek poddaje pod wątpliwość, czy jest w ogóle możliwe uzyskanie takiej optymalnej wartości przy tej ładowarce 150 kW wyższej, większej niż te 66, bo uważa, że te 40% to był optymalny moment ładowania baterii. Więc tak, optymalnej tak, maksymalnej też, ale to zależy. I znowu kilka kwestii. Po pierwsze, przy ładowaniu prądem stałym baterii, jakiejkolwiek, ale tu posługujemy się samochodem. Mówimy tu o baterii litowo-jonowej, która ma pewną krzywą ładowania, która polega na tym, że generalnie dość szybko, powiedzmy, stosunkowo szybko osiągamy maksymalny prąd ładowania i w przypadku tylko zależy od znowu stopnia naładowania baterii. Przy tych standardowych 10% baterii on szybko powinien osiągnąć maksimum. Do ilu? Szybko. Co to znaczy szybko? I to też bardzo dużo czynników. W testach, które my robiliśmy, to nawet około 8 minut po 8 minutach, czyli nie pod 5, kiedy... Nie 10 sekund. Jak ładowarka prądu zmiennego, klasyczny wallbox, prawie po kilkunastu, 10 sekundach osiąga maksimum. Tutaj potrzebuje kilku minut. Kilku minut po to, żeby baterię podgrzać albo schłodzić, ale też i stopniowo ten prąd musi narastać. Osiąga pik i ten pik jest osiągany przy około 20-25% naładowania baterii, tak? I później prąd ładowania zaczyna nam spadać. Pik. Tu mówimy o ładowarce 150 kW. Pamiętajmy o tym, że aby ładowarka podała nam właśnie taką maksymalną moc, to oznacza, że samochód, cała ta moc musi iść do baterii. Nie możemy mieć włączonego ogrzewania, nie siedzieć w środku z radiem, włączonym telefonem, cokolwiek ładować. Tak. Musimy włączyć wszystkie odbiorniki. Czyli zimą gdzieś tam bunkrujemy się na kawie na zewnątrz, w jakimś innym budynku i dajemy autu się rozwinąć z tą prędkością ładowania. Tak jest. I tylko wtedy osiągniemy ten poziom deklarowany przez ładowarkę. I co ważne, dość stopniowo zaczyna ten prąd ładowania spadać. My wyniki, które osiągaliśmy, no to po osiągnięciu, jak powiedziałem, około 25% to był taki pik najwyższym prądem ładowania, ale już przy 40, tak jak tutaj mówimy, to było nie więcej niż 100. Przy 50, 80 kilka procent kilowatów, tak? Czyli już widać, że ten szybkość, siła, moc ładowarki podawana do baterii spadała. I ważnym takim kulminacyjnym momentem jest 80% naładowania baterii, ponieważ od tego momentu moc, z jaką ładowana jest bateria, gwałtownie spada. Gwałtownie spada i my wartości już przy 81% to było 10 kW. I tu pan Zbyszek też podaje, że przy 80% naładowania prąd ładowania spadł, to był maks 10 kW. Zresztą to też te wartości są takie dość, bym powiedział, niskie u pana Zbyszka, bo jeżeli ma 24% baterii, ładuje
i ten prąd ze 140 kW ładowarki nie przekracza 50 kW, to nie były też te nasze osiągnięcia, prawda? Robert, to zależy od wielu innych kwestii jeszcze, bo to nie jest aż tak proste. Tak, tablecie. Bardzo dziękuję. Więc po pierwsze, pamiętajmy o tym, że szybkość ładowania bardzo mocno zależy od temperatury. Znowu, wszystko przy elektrycznych autach, przy bateriach, cokolwiek robimy, temperatura zewnętrzna, temperatura baterii. I tak, deklarowany przez producenta czas naładowania między 10 a 80% i tu znowu nie przez przypadek, wszyscy producenci podają czas naładowania do 80%. My też, tak? Bo to wtedy ładujemy szybko, a potem bardzo spada. Stosunkowo szybko. Tak, stosunkowo szybko. 30 minut to zajmuje, ale przy temperaturze zewnętrznej, temperaturze baterii może, tak, bo trzymajmy się tego, bo to nie jest to samo, około 20 stopni. I teraz, a tu mamy około zera, jeżeli temperatura spada baterii, tak, temperatura zewnętrzna jest około 0 stopni, no to wtedy ten czas między 10 a 80% naładowania baterii już wymagane jest około godziny. Jeżeli będzie to minus 10, to już jest półtorej godziny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj mówię Czy mogło być tak, tylko mnie popraw, że część tego prądu z ładowarki była wykorzystywana do zabezpieczenia optymalnej temperatury pracy baterii, nie była wliczana w ładowanie? Po pierwsze zużyta była na podgrzanie akumulatora, to na pewno tak, bo akumulator musi być ładowany w optymalnej temperaturze około 20 stopni, tak? I on bardzo dużo energii jest używany do podgrzania jej. Czyli od razu tutaj taka uwaga eksploatacyjna. Korzystając z szybkich ładowarek, róbmy to po dłuższym odcinku jazdy. Tak? Zazwyczaj po to zostało zrobione, tak naprawdę. Szybka ładowarka to jest w trasie. Gdzieś tam przy autostradzie. Jeżeli chcemy ładować po długim postoju samochodu w nocy i krótkie podjechanie do ładowarki, no wtedy musimy się liczyć z tym, że ten czas będzie dużo dłuższy. Przy minus 30 skrajność, gdzie to nawet może być 140 minut czas ładowania przy tak niskiej temperaturze. Także pamiętajmy o tym. Optymalne warunki idealne dla baterii, około 20 stopni. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa, samochód będzie musiał podgrzać baterię, a najlepiej to zrobić, żeby ładować ją zjeżdżając z trasy dłuższej, kiedy bateria będzie miała mniej więcej optymalną temperaturę i wtedy, nawet jeżeli będzie na zewnątrz mróz, po podpięciu do ładowarki powinniśmy uzyskać te maksymalne deklarowane przez producenta moc ładowania. Ale znowu, to też nie jest takie oczywiste, bo to jest wszystko prawda pod warunkiem, że tam podpięte jest jedno auto. Wiadomo, że ładowarki mają kilka punktów ładowania. Uwagę, że był za każdym razem podpięty wyłącznie on. Doskonale. A tutaj dlaczego jest to istotne? No bo w przypadku, kiedy mamy podpięte 2 auta, 3 auta, wtedy ta moc prądu, którą może podać nam ładowarka, no musi być podzielona na więcej samochodów. I to zależy od, i teraz znowu, jaką maksymalną wartość można uzyskać przy 2 autach, 3, 4 podpiętych, no to zależy od producenta ładowarki. I to naprawdę bywają różne też algorytmy tego dzielenia. Nie zawsze jest to, jeżeli mamy 2 samochody 50/50, bardzo różnie i tutaj ja po tych swoich doświadczeniach i kolegów nie podejmuję się powiedzieć, jakie są zasady. Naprawdę bardzo różne, ale warto o tym pamiętać, że no, ta maksymalna wartość mocy ładowarki to jest do uzyskiwana tylko w piku, przy optymalnych warunkach zewnętrznych, tak, przez te kilka, powiedzmy minut, kilka procent baterii, potem spada. I teraz też warto powiedzieć, może dlaczego to spada, bo czy można by było od razu, dlaczego nie mogę podpiąć 150, mam 150 i trzymam 150 do końca. 80%. A, do 100, czemu nie? Do 100. No, generalnie jest tak, że ładowanie tymi szybkimi ładowarkami jest bardzo szkodliwe dla baterii. Bardzo szkodliwe, bateria ulega degradacji. I tak, oczywiście dlatego jest ta krzywa. Osiągamy pik, a potem zmniejszamy. Przy 80 całkowicie ta bateria jest ładowana już coraz mniejszym prądem. I tu też różnie w zależności od sytuacji, od algorytmu przygotowanego przez producenta. U nas, jeszcze raz, to jest tak przygotowane, żeby bateria miała jak największą trwałość. Po 5, 6, 8, 10 latach, żeby ona wciąż miała co najmniej 70%. W testach wewnętrznych wiadomo, że one uzyskały nawet większą baterię, większą pojemność. Natomiast
to jest związane z tą bardzo precyzyjnie dobraną krzywą ładowania. Więc mogę zrobić coś takiego, wyobrażam sobie, że bardzo szybko będę ładował maksymalnym prądem i do końca trzymał przez pół godziny naładowana bateria. Ale przez rok, a potem pamiętajmy, że bateria, jej cena to jest prawie połowa wartości samochodu, tak? Jeżeli auto ma 5 lat, to wtedy praktycznie jego wartość już spadła o połowę. Tak. Jesteśmy w cenie za samochód baterinowy. W związku z tym każdy producent powinien dbać o to, żeby trwałość baterii była jak największa i tak przygotować algorytm ładowania auta, żeby tę trwałość baterii maksymalnie wydłużyć. W naszym przypadku, jeszcze raz, po 10 latach nawet ona wynosi 70%, nie mniej niż. Tak? Także tyle jest. Oczywiście. Oczywiście. I tu od razu jeszcze, przepraszam, muszę to powiedzieć. Jak chcemy wydłużyć żywotność baterii, ładujmy ją na wallboxach, na tych wszystkich ładowarkach prądu zmiennego, gdzie podawany jest mniejszy prąd. Oczywiście to jest kosztem czasu, ale wtedy trwałość baterii jest zdecydowanie większa. I rozumiem, Maćku, że tego, bo pan Zbyszek też o tym tutaj wspomina, w tej swojej wyliczance tematów, tego też dotyczy to ograniczenie mocy maksymalnie 2 razy w ciągu 24 godzin możemy maksymalnie na tych szybkich ładowarkach ładować, tak? To nie jest tak dokładnie 2, no ale okej, powiedzmy o co chodzi, że znowu nie powinniśmy ładować raz za razem ładowarką szybką baterii, no i po prostu ją zniszczymy bardzo szybko. W związku z tym nasze akumulatory pracują w taki, nasz samochód chroni akumulator. I to około 2 razy szybkiego do pełna naładowania akumulatora, do pełna, między 10 a 80% wystarcza. Potem 24 godziny. Dlaczego 24 godziny? No mniej więcej tyle czasu akumulator potrzebuje na regenerację. To może było bardziej obrazowe. To mamy pewien założony próg, do którego możemy uszkodzić baterię. I teraz tak, każde szybkie ładowanie powoduje, że ten poziom uszkodzenia baterii nam rośnie. I teraz rozładowujemy tą baterię, więc to uszkodzenie nam maleje. Ale niestety nie jesteśmy podczas rozładowania tego akumulatora zmniejszyć to uszkodzenie o tyle, ile wzrosło podczas szybkiego ładowania. Więc jeżeli znowu zaczniemy szybko ładować, to po którymś takim cyklu jesteśmy w stanie przekroczyć ten próg, w którym bateria jest trwale uszkodzona. Dlatego, żeby tego nie dopuścić, to trzeba kilka razy akumulator naładować niskim prądem, czyli wolnym ładowaniem i rozładować i wtedy znowu wracamy w ten obszar bezpieczny dla akumulatora. Dokładnie tak. I tu oczywiście jest to ograniczenie narzucone przez komputer samochodu w naszym przypadku, ale znowu to jest dla dobra baterii, tak? I jeżeli chcemy wydłużyć ten czas, zwiększyć trwałość baterii, ładujmy ją niższym prądem. Jak najczęściej, jak najrzadziej używajmy ładowarek typu DC. Ach, to trochę jest w kontrze do niektórych filozofii innych producentów. Szybko, sprawnie, a co się stanie po 4 latach, to już chyba mniej ważne. Robert, spójrz proszę, jak wyglądają gwarancje na baterie różnych producentów. My deklarujemy... Powiem dyplomatycznie, 1 miliona nigdzie nie znalazłem, 10 lat to też jest taka wartość, bo 70% pada, ale przy krótszym okresie. I z czegoś to wynika, prawda? Moi drodzy, no dzisiaj było bardzo technicznie. Mam nadzieję, że Was nie zamęczyliśmy. Panie Zbyszku, pozdrawiamy serdecznie z tego miejsca. Pewnie pytania się dalej urodzą, bo Pan jest wnikliwym obserwatorem i użytkownikiem. Takim widać, że mocno świadomym tego samochodu. W związku z czym to już poprosimy później w prywatnej linii na zadawanie nam dalszych pytań, żebyśmy nie zamęczyli pozostałych naszych wspólnych widzów wałkowaniem konkretnie tylko tej tematyki. Z chęcią sobie porozmawiamy, powymieniamy opinie, ewentualnie postaramy się albo rozwikłać, albo pomóc w zdobywaniu jakichś informacji czy doświadczenia. Natomiast, kochani, z naszej strony to wszystko. Otworzyliśmy tak naprawdę dzisiaj tym bardzo poważnym składem. Inżynier Dziełak, inżynier Kilim, no i ja po prostu otworzyliśmy tym składem, myślę, trudną tematykę, bo my wszyscy uczymy się tych elektryków, ja tylko powiem tak od kuchni. Maciek przez kilka ładnych dni, to mogło być bliżej tygodnia nawet, razem z Marcinem w większej grupie inżynierskiej testowali, zamieniali te samochody, obciążali, rozładowywali takie inne ładowarki, taka temperatura, inne ładowanie w garażu, ładowanie na zewnątrz.
no, ćwiczyli te samochody w różny sposób Tak. i my tak naprawdę też tą wiedzę praktyczną zdobywamy w tej chwili, bo może byliśmy mistrzami hybrydu, ale z elektrykami do tej pory, takimi czystymi, to nie mieliśmy dużo do czynienia. Znaczy, Roberto, myślę, że bardzo mało osób ma tak naprawdę doświadczeń jako użytkownicy, bo producent przygotował się do tego dość nieźle. Są wiele elementów, o których mówiliśmy, o których trzeba być świadomym. Natomiast tu przy tych testach mamy jeszcze dużo różnych innych tematów związanych z samochodami elektrycznymi. Może będzie okazja też się podzielić. Dlaczego nie? Dlaczego tak zniechęcasz do zadawania pytań a propos eksploatacji auta elektrycznego? Bardzo chętnie. Niech, kochani, jeżeli Was to interesuje, jeżeli macie pytania, macie swoje doświadczenia z autami bateryjnymi i elektrycznymi albo swoje przemyślenia, wrzucajcie komentarze pod naszymi Q&A-ami, pozbieramy je znowu, postaram się znowu znaleźć jakieś punkty wspólne i odpowiedzieć w miarę konkretnie, według naszej wiedzy zdobytej, z ręką na sercu, podając przykłady, do jakich my doszliśmy, czy wnioski, do jakich my doszliśmy. Takie będziemy podejmować w tym szerszym składzie, bo inżynier Dziełak jest człowiekiem niezastąpionym tutaj, zza kamery prawie, że, ale mamy go na muszce, więc go też będzie, widzicie, go oglądacie, jak zauważyliście. On będzie swoim autorytetem też albo podpierał, albo obalał czasem albo korygował nasze spostrzeżenia, bo wiadomo, że ta wiedza nie zawsze jest taka idealna u każdego i skończona. My cały czas się uczymy. Dyskusji jest zawsze bardzo dużo, powiem tyle. Zdecydowanie. Tymczasem dziękujemy bardzo Państwu. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy po prostu dobrego dalszego życia, czasem elektrycznego, czasem konwencjonalnego. Widzimy i słyszymy się niebawem. Tak jest.